Witam serdecznie na nowym czytaniu. Dzisiaj zrobimy czytanie, jaka jest wiadomość od tej osoby, o której myślicie. Mamy tutaj 3 grupy do wyboru. Pierwsza grupa to z czarnym takim kamieniem. Druga grupa to różowy kamień. I trzecia grupa zielony kamień. Wybierzcie sobie jedną grupę i przechodzimy do czytania. Wiadomość od osoby, o której myślimy. Zaczynamy od grupy numer 1. I co tutaj mamy? Wiadomość od tej osoby. Już by to było w ten sposób. Powinny być karty ułożone. Co te karty mówią? Jaka jest ta wiadomość dla Was? Przede wszystkim karty mówią, że ta osoba jest w Was zakochana, że ta osoba bardzo ma w sobie dużo uczuć do Was, myśli o Was, pragnie Was, chciałaby tego kontaktu z Wami. Karta ta mówi o dużym potencjale, o dużej miłości w Waszym kierunku. Karta oznacza przede wszystkim miłość i bardzo silny związek seksualny. Mówi także o pragnieniu bycia razem, a więc ta osoba przede wszystkim pragnie być z Wami, pragnie tego kontaktu z Wami. To jest również bardzo duże oczarowanie związkiem, duże pożądanie, także takie otwarcie się na wszelkie doznania, piękne doznania, na wszelkie zdarzenia, okoliczności, bardzo takie pozytywne w Waszym kierunku, więc ta osoba na pewno chciałaby Wam powiedzieć o tym, że jest jak najbardziej przepełniona uczuciami w Waszym kierunku. Natomiast na ten moment ta osoba jakby jest w oddaleniu od Was. Być może jest sytuacja, że nie macie ze sobą kontaktu i po prostu nie możecie się na ten moment ze sobą spotykać, ponieważ karty pokazują, że być może ta osoba jest gdzieś w bardzo dużej odległości od Was, być może nawet za granicą i nie macie możliwości spotkania się ze sobą. Karty mogą mówić również o tym, że ta osoba planuje także jakiś wyjazd i jest tutaj, może tu być sytuacja, że będzie konieczne to rozstanie się na jakiś czas ze względu na wyjazd tej osoby. W każdym bądź razie karty mówią o tym, że ta osoba chce Wam dać do zrozumienia, że w jej życiu zachodzą bardzo duże zmiany w tym momencie, zmiany dotyczące dotychczasowego trybu życia, które wymuszają jakby konieczność zajrzenia do swojego wnętrza, być może troszkę oddalenia się od sfery uczuć, po to, by pewne sprawy sobie uporządkować, przewartościować, być może też uleczyć się z czegoś, pobyć troszeczkę z samym sobą. Natomiast jest tu duża też taka chęć dokonania pewnych zmian, jakichś przetasowań, przewartościowań w swoim życiu. Jeżeli mówimy tu o stałych związkach, to karty mówią o bardzo dobrym
porozumieniu z partnerem, o właściwym rozpoznaniu swoich potrzeb w istniejącym związku. Mogą też mówić o takim bardzo dobrym okresie samotności we dwoje, tak? O takiej głębokim przeżywaniu miłości, o dużej dojrzałości w związku, także o cierpliwości i jakby gotowości do tego, by okazywać sobie pomoc, by okazywać sobie uczucia wzajemne w związku, by być jak najbardziej w pełni otwartym na ten związek, na tą relację. Koło fortuny mówi o tym, że pewne rzeczy mogą ulec zmianie, że jakby ta osoba nie do końca będzie miała wpływ na to, co się zadzieje. Tu jakby los sam pokieruje tymi zmianami w jej życiu i ona zdaje sobie z tego sprawę, że o pewnych sprawach nie będzie mogła samodzielnie zadecydować, ponieważ one jak gdyby same się zadzieją. Może być też sytuacja taka, że ta osoba poczuje bardzo duży przypływ uczuć, miłości w waszym kierunku i będzie to dla niej takim bardzo dużym zaskoczeniem, sporą dawką emocji i odmianą jakby losu życia, coś, czego ta osoba po prostu się nie spodziewała już w swoim życiu, nie sądziła, że takie uczucia do niej przyjdą, nastaną, że mogą jeszcze mieć jakieś znaczenie w jej życiu. Karty mówią też, że jest tutaj, należy się jakby poddać losowi, tak? Poddać się temu, co przynosi los. I jakby ta osoba chce wam dać do zrozumienia, że w pełni dojrzała do tych uczuć, dojrzała do tego, by pewne sprawy pozostawić losowi, pozostawić jakby wszechświatowi, żeby one się same zadziały. Zresztą ona czuje, że te uczucia tutaj są bardzo duże, że te uczucia do niej przychodzą niespodziewanie i mają wpływ na jej życie. I ta osoba poddaje się tym uczuciom, idzie jakby za głosem serca ku czemuś nowemu. Jaki jest jeszcze tutaj przekaz dla was z tych kart? Mamy tu kartę 10 kielichów. 10 kielichów mówi o tym, że mówi o takiej jedności z kimś, kogo się kocha. To taka porywająca miłość, bardzo duże poczucie szczęścia, spełnienie przede wszystkim w miłości. W stałych związkach mówi o takim renesansie w związku, w małżeństwie, o poprawie stosunków, jeżeli one tutaj były, nie układały się poprawnie, to mówi o tym, że wszystko się w związku ułoży. Jest tutaj również bardzo duże przywiązanie do partnera, chęć rozwijania tego związku, udoskonalania go, poszukiwania też takiej zmysłowości dużej do tego, by upajać się tym związkiem i tą miłością.
Bardzo piękne karty tutaj wyszły nam dla grupy numer pierwszej i zobaczmy jeszcze, jakie mamy przesłanie, bo to były wiadomości od tej osoby, a zobaczmy, co ta osoba mogłaby jeszcze zrobić w Waszym kierunku. Co ta osoba chciałaby zrobić w Waszym kierunku? Osoba, o której myślicie, co chciałaby zrobić w Waszym kierunku? Zobaczmy, co ta osoba chciałaby zrobić. Mamy kartę domu. Karta domu mówi o wszelkich sprawach związanych ze stabilizacją i poczuciem bezpieczeństwa, więc myślę, że może ona mówić o tym, że ta osoba chciałaby Wam zapewnić takie bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, stabilizację. Chciałaby też dążyć do stabilności, do tego, żeby się zakorzenić. To także bardzo pozytywne emocje, dążenie do tego, by te emocje były na właściwym torze. Karta mówi też o tym, że ta osoba liczy na to, że będzie mogła Wam zapewnić stabilizację również pod względem materialnym. Liczy ta osoba na to, że ten związek przyniesie jej takie poczucie stabilizacji również pod względem majątkowym, tak, finansowym. To ta osoba uważa, że w związku z Wami, związek z Wami będzie jakby wygraną na loterii, będzie czymś, o czym ta osoba zawsze marzyła. Karta mówi też, że ta osoba widzi w Was osobę taką bliską jej sercu, osobę ukochaną, która ma w sobie takie bardzo duże bogactwo wewnętrzne. Może to być też zwiastować jakieś szczęśliwe zakończenie pewnych spraw w życiu tej osoby. Karty mówią o tym, że przede wszystkim ta osoba będzie dążyła do jakiejś stabilizacji materialnej z Wami, liczy na uzyskanie być może jakichś pieniędzy, pomocy finansowej od osoby zamożnej, która byłaby w stanie jej pomóc. Być może też myśli o tym, by kupić dom, jakąś nieruchomość, by założyć z Wami rodzinę, by zbudować dom, by i także uzyskać być może jakiś kredyt, pomoc finansową lub nawiązać kontakt z osobą, która tej pomocy udzieli. No i tyle, jeśli chodzi o przesłanie dla grupy numer 1. I zobaczmy teraz, co mówią karty dla grupy numer 2. Te karty sobie odłożymy. I grupa numer 2 to był kamień różowy. I zobaczmy, jakie tutaj jest dla Was przesłanie w tych kartach. Wiadomość od tej osoby dla Was. Jaka jest wiadomość od tej osoby dla Was? Może być ta sytuacja taka, że ta osoba nie jest w stanie Wam wszystkiego na ten moment powiedzieć, że być może nie uzewnętrznia swoich uczuć wobec Was na zewnątrz, nie potrafi tego w jakiś sposób okazywać. Jest być może zamknięta w sobie, nie pokazuje wszystkiego
nie chce się pokazać przed Wami w pełnej krasie. Być może też nie do końca jest pewna, czy chce z Wami wchodzić w jakąś głębszą relację, ponieważ karty pokazują, że będzie ona bardzo dużo okazywać Wam uczuć, będzie pięknie mówić, dużo mówić, ale mogą być to słowa, które nie do końca będą prawdziwe. Mogą one nie być do końca szczere. To może być osoba, która się pojawi w Waszym życiu na chwilę i bardzo szybko z tego życia odejdzie, bo to jest osoba, która pokazuje w partnerce, że jest zakochana, potrafi swoją osobą zauroczyć, potrafi zainteresować drugą stronę, potrafi pięknie mówić, ale z drugiej strony nie jest stała w związkach, nie potrafi zatrzymać się w jednym miejscu, jeśli chodzi o uczucia. Może to być też osoba, która owszem, bardzo dobrze sprawdzi się w roli kochanka, ale często też bywa pod wpływem kobiet, tak? Czyli potrzebuje wokół siebie mieć rzeszę fanek, rzeszę kobiet, które będą tą osobę podziwiać, będą na nią zwracać uwagę, będą jej okazywać swoje uczucia. Wobec tego ta osoba może być bardzo zmienna, tak? Może to być osoba, która nie do końca będzie w pełni te swoje uczucia utrzymywać tylko w Waszym kierunku. Jest to też karta, która mówi o takiej trudności w nawiązaniu relacji z drugą osobą. Ta osoba może Wam dawać do zrozumienia, że do końca nie potrafi być może tych uczuć Wam okazać tak, jakbyście tego oczekiwali, że one mogą być takie bardzo płytkie, takie niepełne. Nie dostaniecie być może tego, co tak naprawdę oczekujecie. Jednocześnie jest to osoba, która czuje się w pełni usatysfakcjonowana ze swojego dotychczasowego życia. Bardzo dobrze stoi pod względem finansowym. Mówi o tym, że może ona oznaczać, że ta osoba nie będzie skłonna na stałe z Wami się związać, pomimo tego, że być może chciałaby tego, ale jakby jej charakter, jej sposób bycia nie będzie na to do końca pozwalał, że ta osoba być może będzie wolała żyć osobno, i jeżeli dojdzie do wniosku, że takie życie jej bardziej służy. Może mówić też może mówić też o tym, że ta osoba nie do końca będzie dążyła do tej stabilizacji. Może Wam natomiast pokazywać, że jest skłonna do tego, by stworzyć z Wami jakąś relację. Zobaczmy jeszcze dodatkową kartę, jakie jest przesłanie. To karta cesarza. To wiadomość również dla Was, że
Ta osoba lubi rządzić w związku, lubi mieć przewagę w związku. To jest osoba, która wie, czego chce i czego pragnie. Bardzo rzadko zmienia też swoje zdanie. To osoba, która lubi zwracać na siebie uwagę, lubi grać pierwsze skrzypce w związku. Jest pełna energii, pełna pasji, namiętności. To także osoba, która jest dosyć mocno zapatrzona w siebie i która dąży do zaspokojenia przede wszystkim własnej satysfakcji. Może to być osoba, która jest troszkę egoistyczna, narcystyczna i przez to też nadużywa swojej władzy. Zobaczmy, co ta osoba, z czym ta osoba może do Was wyjść w najbliższym czasie, z czym do Was może przyjść w najbliższym czasie. Z czym ta osoba może do Was wyjść w najbliższym czasie. No, pokazuje się, że ta osoba jest bardzo mocno skupiona na sobie. Ta osoba jest bardzo mocno skupiona także na zdobywaniu pieniędzy, na satysfakcji finansowej. Skupiona jest na materii i na sobie. Jest to osoba dosyć mocno egoistyczna, która patrzy w pierwszej kolejności na swoje uczucia i swoje potrzeby. I na ten moment będzie skupiona przede wszystkim na karierze, na finansach, na zdobywaniu pieniędzy, na rozwijaniu się i na spełnieniu swoich pragnień w sferze przede wszystkim materialnej. Przy tej osobie jest bardzo duży sukces, bardzo dużo spełnienia. Ta osoba jest też przede wszystkim taką osobą, która ma poczucie, że świat stoi przed nią otworem, że wszystko może w swoim życiu osiągnąć. Lubi być podziwiana, lubi osiągać sukcesy, lubi zwracać też na siebie uwagę. Tyle, jeśli chodzi o przekaz dla grupy numer 2. I zobaczmy, co karty powiedzą, jakie będą wiadomości dla grupy numer 3. I to był kamień zielony. I jakie mamy wiadomości od tej osoby dla Was, dla osób, które wybrały grupę numer 3. Tu karty pokazują, że ta osoba czuje się bardzo zraniona i to zranienie przyszło ze strony uczuć, spowodowane jest jakimś zakłamaniem, jakąś bardzo przykrą sytuacją, która ją spotkała w życiu. To dużo smutku, bólu, być może też utraty osoby, na której jej bardzo zależało. To bardzo dużo rozczarowania i łez. Przede wszystkim tą osobę dosięgło jakieś rozczarowanie i zawód miłosny. Ta osoba ma bardzo ciężkie doświadczenia, jeżeli chodzi o sprawy uczuciowe. Równocześnie jest to osoba, która
ma w sobie bardzo dużo wiedzy i bardzo dużo uczuć, jest otwarta na te uczucia. To osoba, która jest skłonna do miłości i która potrafi tą miłość okazywać innym. To osoba, która ma bardzo bogate życie wewnętrzne. Chciałaby przy tej osobie, ta osoba chciałaby Wam dać też do zrozumienia, że jest ona bardzo jakby otwarta na dawanie tych uczuć w Waszym kierunku. Jest bardzo osobą życzliwą, bezkonfliktową, łagodną i jest to czuły kochanek, na którym można polegać. Jest to osoba, która z pewnością odwzajemnia Wasze uczucia i karty mówią, że ta osoba ma chęć nawiązania z Wami relacji. Natomiast z jakichś powodów ta osoba czuje się bardzo mocno w tej chwili poturbowana i zraniona. Nie wiem, czy chodzi tu o związek z Wami i ta osoba chce Wam powiedzieć, że pomimo tego, jak bardzo jest otwarta na uczucia, ile ma w sobie miłości, to chcę Wam powiedzieć, że czuje się bardzo mocno przez Was zraniona, lub też chcę Wam powiedzieć, że była w jakiejś relacji, która ją bardzo mocno poturbowała i jest w tej chwili na etapie wychodzenia z tych negatywnych uczuć, z tego poranienia, z tego bólu i smutku. Mówi o tym, że ta osoba ciągle jeszcze czuje się jakby załamana jakąś sytuacją, przeciążona jakąś sytuacją, mocno zraniona, mocno jakby cierpi i nie jest na ten moment w stanie jakby zaufać uczuciom, nie jest jakby w stanie pozbierać się jeszcze na tyle, by wchodzić w nowy związek. Ta osoba potrzebuje czasu na to, żeby te sprawy uczuciowe u siebie poukładać, ale jest to jakby końcówka tego wychodzenia z tych złych energii. Karty pokazują, że jakby to jest już ostatni etap i są duże szanse na to, że ta osoba pozbiera się i będzie w stanie wyjść do Was z czymś pozytywnym. O tym mówi też ta dodatkowa karta As Pentakli, a więc nowy początek w związku. Ta osoba liczy na to, że związek z Wami, jeżeli jest to nowy związek, ma możliwość i potencjał rozwoju. Tylko ta osoba musi jakby uporządkować swoje życie, swoje sprawy. Jeśli chodzi o stałe relacje, stałe związki, jeżeli tutaj doszło do jakiegoś poranienia, zerwania, zdrady być może, to karty pokazują, że jest szansa na nowy początek w tym związku, na odrodzenie tych uczuć, ale trzeba jakby zamknąć rozdział, który tutaj między Wami był, zamknąć ten etap życia i pójść w coś nowego, tak? Albo spróbować stworzyć coś nowego, ewentualnie pójść w nowym kierunku. Karta ta mówi, że jest tutaj potencjał na to, że dwie osoby mogą poczuć się spełnione, mogą mieć do siebie na nowo lub w przyszłości zaufanie. Jest to taka bezpieczna przestrzeń, w której można się będzie realizować swoje pragnienia,
poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Ta osoba jest w stanie Wam zapewnić to poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. Jest pełna życia, ma bardzo czyste intencje wobec Was. To są nowe możliwości, nowe porozumienia, miłości, a także taki początek najlepszych cech i najlepszych uczuć u obu partnerów. Karta ta mówi o tym, że szczęście możesz znaleźć we wszystkim, co Ciebie otacza, zarówno w sferze materialnej, jak i uczuciowej, że będziesz mógł się tutaj zrealizować. Natomiast należałoby jakby uporządkować te wszystkie w sobie smutki i złe przeżycia, złe myśli i pójść w coś nowego. Zobaczmy teraz, jakie zamiary ma wobec Was ta osoba, co ewentualnie może zrobić w Waszym kierunku. Co ta osoba zamierza zrobić w Waszym kierunku? Mamy kartę fortuny, dziecka i prezentu. Karta mówi o wielkim szczęściu, o poczuciu szczęścia i pragnienia. Ta osoba chciałaby z Wami dać Wam to szczęście, chciałaby Wam uchylić nieba, jest nastawiona w zasadzie wobec Was bardzo życzliwie, ma bardzo dobre myśli i zamiary w Waszym kierunku. Bardzo pozytywnie i ciepło o Was myśli. Karty mówią o nowym początku. Ta osoba chciałaby wyjść z czymś nowym do Was, zacząć coś całkiem nowego, nowe sprawy rozpocząć, nowe perspektywy. Chciałaby po prostu tworzyć coś i kształtować od zera. Mówi też o tym, o takiej początkowej fazie w związku i chęci przekształcenia tego w coś poważniejszego. Jeżeli chodzi tu o stałe związki, no to ta osoba jak najbardziej, pomimo tej złej sytuacji, tych złych myśli, jest nastawiona na nowy początek z Wami, widzi potencjał w Waszej relacji, chciałaby tego szczęścia z Wami i widzi nowe perspektywy w tym związku. Również ta karta mówi o tym, że ta osoba widzi jakby szczęśliwe rozwiązanie problemu. Chciałaby również spełnić Wasze życzenia, Wasze marzenia. Mówi także chciałaby Wam sprawić jakąś przyjemność, jakiś prezent, być może okazać Wam swoją sympatię, swoje uczucia, docenić również Wasze ewentualnie starania. Dla nielicznej grupy osób mogę powiedzieć, że te dwie karty wskazują również o tym, że wskazują na oczekiwanie dziecka lub też ciążę. Może przede wszystkim oznaczać dziecko lub ciążę, nowe perspektywy i tworzenie i kształtowanie i sukces. Jeżeli są osoby, które starają się o dziecko, lub ta osoba, o której tutaj mówimy, jeżeli jest kobietą, to być może będzie chciała Wam zakomunikować, że pragnie dziecka lub jest właśnie w ciąży. Jeżeli jest to mężczyzna, to może oczywiście Wam zakomunikować, że pragnie mieć z Wami dziecko, że chce tego nowego początku albo wejścia na wyższy poziom
Waszej relacji poprzez właśnie być może powiększenie Waszej rodziny. I tyle jeśli chodzi o dzisiejsze przekazy, o wiadomości od osoby, o której myślicie. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, żeby być przede wszystkim na bieżąco z czytaniami, które udaje mi się wrzucić tutaj na YouTube'a. Dziękuję Wam jeszcze raz. Do zobaczenia.